Cześć, na Mazowszu jeszcze jest dużo lodu, dlatego tak troszkę kręcę się dalej poza Mazowsze, żeby znaleźć jakieś łowisko i zarzucić, powiedzmy, długie wędki, nie wędki podlodowe, którymi nie łowię. I dzisiaj przyjechałem nad duży zbiornik. Mam informację od kolegi, że jest szansa tutaj na łowienie ryb i rzeczywiście łowisko wygląda imponująco. Jest troszkę wędkarzy, nie ma nawet śladu lodu, śladu zimy, więc kurczę, już się nie mogę doczekać, kiedy zarzucę wędki. Bardzo serdecznie zapraszam Was na film. Jestem już na stanowisku, cieszę się, że mogę rozpocząć wędkowanie. W związku z tym, że niedługo Mistrzostwo Świata przede mną, no to postanowiłem sobie zrobić trening. Nawet nie chodzi mi tutaj o jakieś tam spektakularne wyniki wędkarskie, ale chciałbym sobie takie wędkowanie zrobić na dużym dystansie. Wybrałem odległość 70 metrów. Tutaj wielu wędkarzy mówi, że trzeba łowić ponad 50, więc te myślę 70 to będzie dobry czas, dobry dystans, żeby zacząć. Będę łowił i nęcił łowiskiem Open Window, wielkość XL, 60 gramów masa. Akurat nad wodą spotkałem kolegę Andrzeja, który jest świetnym wędkarzem, no i podpowiedział mi, że tutaj ryby raczej trzeba nęcić grubo, nie żałować przynęt i łowić dużym koszyczkiem. Więc będę się tego trzymał. Przynajmniej tak zacznę. No. Podam na start 6 koszyczków. Zobaczę, co z tego będzie. Nęcenie będzie proste. Napełnię po prostu koszyczek przynętami. Tak jak tutaj ciętymi dendrobenami i okienko. Zamykam zanętą. Do tej zanęty dodałem odrobinę jokersa, tak żeby on był widoczny w tej zanęcie. I takie coś zarzucam w łowisko. Nie spieszę się z nęceniem. Zarzucam zestaw w łowisko. Poczekam, żeby okienko się odkleiło i jak szarpnę, żeby zawartość została na dnie w miejscu łowienia. Nęcenie takiej dużej odległości nie jest łatwe, bo no trochę trwa, nie da się tam zarzucić, przynajmniej ja nie potrafię, bardzo dużego koszyka. Mówię o takim koszyku typu szklanka. Trzeba raczej nęcić koszyczkiem, którym się łowi. A że zestaw leci daleko, to potrzebujemy czas na to, żeby ten zestaw doleciał tam na tą odległość. Później jak ściągamy, to też to zajmuje czas, więc to nęcenie jest takie powolne, niespieszne i tak to trzeba robić. Nie ma się tutaj co spieszyć, trzeba się skupić na tym, żeby być możliwie jak najbardziej celnym. Samo dolecenie koszyczka czy tam linki do klipa nie świadczy o tym, że łowimy celnie. Chodzi też o to, żeby ten koszyczek cały czas leciał w tym samym kierunku, mało tego, żeby plecionka po zarzucie była wyprostowana, żeby nie było tak, że niby doleci do klipa, ale doleciał za mocno, ten koszyczek się cofnął, zestaw opadł na wodę, a plecionka zrobiła balon na wodzie, no bo to łowimy kilka metrów bliżej wtedy. Dlatego trzeba się starać, żeby cały czas kierować zestaw w jedno miejsce i po opadnięciu na wodę, żeby plecionka po prostu zrobiła w miarę możliwości linię prostą. Często jest to niemożliwe, no bo jest wiatr, jakiś dryf na wodzie i tak dalej. Natomiast trzeba do tego dążyć. 4 koszyczki z białymi robakami, 2 koszyczki z dendrobenami, zaklejone tylko zanętą, więc to będzie wszystko na start. I będę też łowił dużym koszyczkiem, będę obserwował, co się dzieje, czyli te moje takie wstępne nęcenie, no to jest coś, co ma to łowisko troszkę ruszyć i te pierwsze koszyki, które będę zarzucał, nie będę ich przetrzymywał bardzo długo. Nie wiem, może pierwsze ze 3-4 koszyki to nawet co 3 minuty przerzucę, żeby też to wyglądało takie troszkę nęcenie czy donęcanie tego łowiska, a później jak się nic nie będzie działo, to będę wytrzymywał dłużej z czekaniem na branie. No i w czasie łowienia będę obserwował. No jeżeli będę miał jakieś wskazania na szczytówce, a nie będę miał brań, no to będzie dla mnie sygnał, że ryby się pojawiły, ale chyba mają tam za dużo przynęt i trudno jest im trafić na moją przynętę.
Jeżeli nie będę miał brań, no będę cały czas pracował. A jak już rzeczywiście będzie bardzo słabo, no to pewnie przeproszę się z krótszą wędką i spróbuję łowić tak, jak tutaj łowią miejscowi wędkarze. Większość od, myślę, 30 do 50 metra, więc ja pójdę na te 50 metrów. Tam będę mógł celniej zarzucać na pewno i tam chyba nawet zanęcę szklanką. Podczas łowienia leszczy, czy płoci, czy innych ryb, takich większych, na które poluję w łowiskach, powiedzmy PZW, takie nazwijmy, bardzo lubię dodawać kukurydzę z puszki, a w szczególności, czy często robię to tak, że robię z tej kukurydzy taką rozdrobnioną masę, którą dodaję do koszyczka. Chodzi o to, żeby było więcej cząstek na dnie, żeby ryba troszkę musiała więcej czasu poświęcić, żeby się najeść, żeby nie było tak, że przypłynie, zje 2 ziarna, czy 3, czy 5 ziaren kukurydzy jest pełna, tylko są frakcje na dnie, które dla niej są atrakcyjne, no i musi się trochę natrudzić, żeby te frakcje powyjadać. Oczywiście jakbym polował na bardzo duże ryby, no to pewnie całe ziarna byłyby lepsze. Ale na te ryby, które się łowi na feder czy na spławik, to myślę, że taka blendowana kukurydza to jest świetne rozwiązanie. Oprócz tego, że kukurydza jest znana rybą, no bo wielu wędkarzy ją stosuje. Jest bardzo dobrze widoczna, ma wyraźny żółty kolor. Po załadowaniu puszki kukurydzy do takiego ręcznego blendera troszkę pociągnąć za sznurki i wychodzi taka fajna żółta masa. Oprócz tego, że kukurydza jest bardzo dobrze znana rybą, bo wędkarze chętnie jej używają. Bardzo łatwo dostępna przynęta, niedroga. Można ją kupić w sklepie spożywczym, a do tego często jest po prostu w domu. Wystarczy ją zabrać ze sobą nad wodę. Kukurydza tym rybom smakuje. Ma bardzo wyraźny żółty kolor, który w wodzie jest dobrze widoczny, ale też w wodzie po takim zblendowaniu tworzy chmurkę, więc jak ta kukurydza gdzieś tam, nie wiem, czy koszyczek rozbije się o powierzchnię, czy nie wiem, na dnie ten koszyczek zacznie puszczać, to oprócz tych frakcji, które będą na dnie, no to stworzy się jakaś tam żółta chmurka, która według mnie też jest bardzo istotna i bardzo atrakcyjna dla ryb. Puszkę oczywiście po łowieniu wezmę ze sobą do domu i wyrzucę do śmieci, natomiast w czasie wędkowania taka puszka najczęściej mi służy jako śmietnik, więc jak, nie wiem, zużyję przypon, albo tak jak teraz mam tutaj kawałek żyłki z odciętego przyponu. Przypony przechowuję na metrowych szpulkach i jeśli potrzebuję krótszy przypon, no to odcinam nadmiar. No i co robić z tą żyłką? Właśnie wrzucam ją do puszki, po kukurydzy. To jest moja śmietniczka na rybach. Początek wędkowania jest na razie spokojny. Zanęciłem łowisko, wykonałem kilka rzutów już z przynętą. Nic się nie wydarzyło, nie miałem żadnych obcierek. Przynęta nie jest ruszona, nie miałem brania, także grzecznie sobie czekam. Zmieniłem też koszyczek. Na początku podawałem windowem przynęty. Praktycznie cały koszyczek był wypchany przynętami, tylko zaklejone było okienko zanętą. Zmieniłem koszyczek na Hexmesha. Taki koszyk typu bullet. 50-gramowy koszyk. No chodzi mi o to, żeby gdzieś tam podczas opadania z tego koszyczka coś się wydostawało, żeby w wodzie się robiła chmurka, która być może zachęci ryby do przypłynięcia w moje łowisko. Jak się nic nie dzieje, no muszę coś zrobić, żeby te ryby jakoś pobudzić, bo widzę, że ci wędkarze, którzy wcześniej łowili, może nie to, że regularnie holują ryby, ale coś tam się dzieje, więc myślę, że trzeba jakoś te ryby zachęcić, żeby przypłynęły do mojego łowiska. Oczekiwanie na branie to jest dobry moment, żeby poowiadać troszkę o sprzęcie i o tym, co przygotowałem dzisiaj do nęcenia. Zabrałem ze sobą 2 kg zanęty, 1,5 kg zanęty Sonobite Sweet Skimmer Dark i 0,5 kg zanęty Black Bream, też Sonobites. Troszkę osłodziłem tą zanętę, dodałem melasy i karmelu, tak żeby taki, powiedzmy, słodki, leszczowy zapach był i troszkę smak, bo ta zanęta sama w sobie jest dosyć słona,
Więc taki jest smak, taki słodko-słony, fajny, przełamany, słony karmel, możemy powiedzieć. Bardzo mi się taka mieszanka podoba. Ma fajną spoistość, dosyć szybko się z tego koszyczka obsypuje. Też na tym mi zależy, żeby ta zanęta nie zalegała właśnie w koszyczku. No i mam ze sobą takie typowe leszczowe przynęty. Białe robaki, dendrobeny, kukurydza blendowana. Mam też troszkę jokersa. Pinki jakieś, które zostały mi z łowienia. Na te pinki to raczej na początku nie będę liczył. Właśnie stawiam na białe robaki, dendrobeny, tą blendowaną kukurydzę i naprawdę odrobinę jokersa. Ten jokers gdzieś tam jest widoczny w tej zanęcie, natomiast nie podaję go w jakichś dużych ilościach. No i grzecznie czekam. Grzecznie czekam, zmieniam przynęty, kombinuję, aż coś się wydarzy. Na razie czekam na obcierki, wtedy będę miał sygnał od ryb, że przypłynęły w łowisko. Jeżeli będę miał obcierki, nie będzie brań, no to wtedy będę musiał kombinować jeszcze pewnie z haczykiem. Bo zacząłem od haczyka numer 12 na przyponie numer 013, więc tak dosyć, powiedzmy, męski zestaw, ale chodzi mi o to, żeby to było dosyć sztywne. Łowię na duże odległości, żeby ten zestaw był mniej podatny na splątania, a też po zacięciu, żeby miał pewność, że wyholuję rybę, nie będę się stresował wykonując 70 obrotów korbką, że gdzieś ta ryba po drodze się zgubi. Na razie rozłożyłem 2 wędziska. 2 takie same, 2 dokładnie takie same zestawy. Znaczy dokładnie, prawie takie same. Supera X Distance 4 metry do 100 gramów. To jest wędzisko. O, i nastąpiło pierwsze branie. Pierwszy zarzut ze zmienionym koszyczkiem. 6 minut i mam pierwszą rybę, także coś się zadziało. Oj, pięknie pracuje. Wędka szmaradochę. Ściągałem parę razy koszyk, nie zdarzyło mi się, żebym miał gdzieś po drodze jakieś zaczepy, dlatego holuję na siedząco, nie wstaję, nie stresuję się tym, że gdzieś tam ten lesz mi wejdzie w zaczepy. Dokończę to, co mówiłem o sprzęcie. Supera X 4 metry, Supera X Distance 4 metry do 100 gramów, kołowrotek Extremity XTR, duży kołowrotek z długą, szeroką szpulą, plecionka 0,8 na szpuli, około 8-9 metrów strzałówki z żyłki 0,28 na końcu strzałówki. Mam skrętkę, szybko złączkę, do której montuję przypon, a koszyczek, tak jak wspomniałem, 50-gramowy Hexmesh. Ciekawe, jakiej wielkości jest ten leszcz. Różne tutaj wędkarze łowią. Są ryby ponad 50 cm, ale są takie 40 parę. Więc każda ryba mnie cieszy, każde branie, muszę przyznać. Czekałem na to już dosyć długo. Ta ryba 50 nie ma, ale już dzielnie walczyła, dała mi dużo frajdy. Nie jest to pierwszy leszcz, który złowiłem w tym roku, ale bardzo cieszę. Zobaczymy, ile on ma. Mam tutaj miarkę w formie 43 cm. Także od takiej ryby zaczynam. Przynęta, 3 białe robaki, takie poturlałem na kolanie, żeby się nie ruszały. No i do koszyczka troszkę dendroben, białe robaki, no i kukurydza. Dosyć dużo też tych przynęt jest w tym koszyczku. Mocno go nie zaklejam, bo Hexmesh bardzo dobrze transportuje zawartość. Staram się dosyć szybko zatopić tą plecionkę, bo zrobił się wiatr. Ten wiatr jest już na tyle duży, że trochę utrudnia zarzucanie i też znosi żyłkę, tworzy balon na tej żyłce na lince, na plecionce, bo łowię na plecionkę głównie. Więc staram się tą plecionkę zaczepić, żeby już nie była podatna na to naciąganie przez wiatr. Ta Supera X Distance ma dosyć ciekawą konstrukcję. Znaczy ciekawa jest tak naprawdę konstrukcja szczytówki, no bo to jest wędzisko typowo dystansowe. Jak wiadomo, wędziska typowo dystansowe są dosyć sztywne i najczęściej są zaopatrzone w dosyć
powiedzmy mocne szczytówki, 2 uncje to jest minimum przy takich wędziskach, 2, 3, 4 tutaj w zestawie takie szczytówki są. Natomiast Preston przygotował też do tych wędzisk szczytówki bardziej delikatne. Wędkarze myślę, że narzekali na to, że wygodnie się zarzuca tymi wędziskami zestawy, natomiast gdzieś ta sygnalizacja, szczególnie przy delikatnych braniach, jest gorsza i życzyli sobie bardziej delikatne szczytówki, więc Preston ma w swojej ofercie szczytówki, które zakończone są, znaczy ta końcówka tej szczytówki ma średnicę 3,5 mm, bo w takim powiedzmy systemie działają wędziska Supera X Distance, czyli każde wędzisko ma na końcu, tu gdzie się montuje szczytówkę, ma tam bazę powiedzmy 3,5 mm i Preston przygotował takie szczytówki właśnie z końcówką 3,5 mm, ale dosyć delikatne jak na wędziska dystansowe, bo o ugięciu 1,5 oraz 1 uncji. Właśnie tutaj mam tą 1-uncjową szczytówkę, która bardzo dobrze wskazała branie, też dosyć wygodnie jak na razie zarzuca mi się zestaw tą szczytówką. Na razie to działa. To jest kolejne branie. 5 minut tym razem. Wstałem, żeby jakieś zdjęcia zrobić, jakieś miniaturki, a tu zaczęło wyginać szczytówkę, także kolejne bardzo widoczne branie. Coś się dzieje, to jest fajne. Tak jak regularnie by były brania, te 5-6 minut. Super łowienie, ja to bardzo lubię takie łowienie. O, tutaj coś mocniej szarpnęło. Przez moment myślałem, że złapałem zaczep, nie wiem czy to większa ryba. Może tam koszyk wygląda tak jakby rzeczywiście ten koszyk o coś zawadzał, więc muszę być czujny. Więc ponownie, być może tam jest wyjście jakieś z tego głównego nurtu. Ta woda ma podobno 3 metry głębokości, tam gdzie łowię. No to tutaj pod nogami mam plażę, więc myślę, że tam jest taki moment, że jest pewnie wyjście z tego nurtu. Czy z koryta, może tak powinienem to określić. Ale ryba walczy, to może być większa od tamtej. Walczy też troszkę inaczej, ciekawe co tu będzie. Chyba tylko bardziej waleczny ten lesz jest. Tak mi się wydaje, że wcale większy nie jest. Ale walczak, no. No jest troszkę większy. Nie jest jakoś wyraźnie większy, ale może tam z centymetr 2 być większy. Na pewno jest troszkę cięższy, ale pewnie zapięty. Zobaczcie, za dolną wargę to jest idealne zacięcie, idealne. Chciałem troszkę jeszcze poczekać, ale mam kolejnego leszcza. Tym razem tak nie widziałem tego brania. Chciałem zwinąć zestaw, a się okazało, że ryba jest na końcu. Muszę się chyba bardziej skupić na łowieniu, bo tak trochę z kolegami sobie gaworzymy w starych karabinach, a trzeba się skupić na łowieniu chyba. Też tak się zastanowiłem, że chyba się przeproszę z tą wędką krótszą, donęcę sobie to łowisko na 50 metrach i zobaczę, może bardziej tak obficie zanęcone łowisko spowoduje, że będzie więcej brań. Ten jest większy, zdecydowanie większa ryba od poprzednich. Z tej strony troszkę uszkodzona łuska, ale z drugiej nie mam jak go odwrócić, ale z drugiej strony jest ładniejszy. O, piękna rybka. Wcześniej łowiłem na białe robaki, a teraz ta ryba była na pięciochotych z białym robakiem, barwionym na taki czerwony kolor, rubinowy. Jest fajnie, kurczę, fajnie, teraz to wygląda elegancko. Zacząłem dodawać pinki
do koszyczka. Nie dodaję innych przynęt, tylko dosyć dużo pinek. Zresztą tu, nie wiem, czy będzie widać, w pojemniku trochę tych pinek zostało, więc dodaję dosyć dużo pinek czerwonych. Zaklejam ten koszyczek zanętą. Część z tych pinek pewnie podczas zarzucania też wypada, ale na pewno wypadają te pineczki, jak koszyk trafi o powierzchnię, więc też opadają i myślę, że to jest coś takiego, co te ryby gdzieś tam zachęca, żeby w pobliżu tego mojego stanowiska przypłynąć. Liczyłem, że te ryby będą większe, natomiast nie liczyłem, że no te leszczyki takie po 40, tam nie wiem, 2,45 cm tak mocno walczą. Takie narowiste są. Dobrze szarpią jak na leszcze, to jestem naprawdę pod wrażeniem ich dobrej kondycji. Zimę dobrze przepracowały. Jeszcze mam nadzieję, że jakiś rocznik większy przypłyną, albo ze 2 lata starsze, no to będą jeszcze lepsze te leszcze. Zobaczymy. Może uda mi się takiego ładnego dzisiaj Wam zaprezentować. No ten najładniejszy jest zdecydowanie. Jeszcze mogę go złapać za grzbiet, natomiast już nie jest łatwo. Zapięty za akurat ten za górną wargę. Piękna ryba. Kurczę, no jest kolejny, więc to wędkowanie teraz takie wydaje się w miarę regularne, poukładane. Praktycznie teraz w każdym rzucie mam branie. Co prawda teraz ponad 8 minut. Ale te 6-8 minut to nadal jest jeszcze przyjemnie. To nie jest długie oczekiwanie. Nie widzę też żadnych obcierek, więc to nie jest tak, że te leszcze mi tam buszują po łowisku, a gdzieś tam któryś trafi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie ma ich chyba zbyt wiele tam. Dlatego to oczekiwanie jest dłuższe. Być może one gdzieś tam nad dnem się znajdują i któryś co jakiś czas tylko pochyli się, żeby pobrać przynętę. No ale biorą. To jest najważniejsze. To nie są leszcze, które przy podbieraku po prostu wywalają się na bok, tylko cały czas jest walka. Super. Z tego samego rocznika ryba. Piękna, waleczna. I się przyjął. Jest kolejna ryba. Wcześniej nie miałem brania podczas poprzedniego zarzutu, ale zmieniłem haczyk, założyłem większy haczyk, bo był moment, oj, zaraz by te sklipa jeszcze zdejmował. Co to za ryba? Jakiś karp może? Pojechało, że musiałem odpuścić. Zmieniłem przypon, bo wcześniej łowiłem haczyk 12 na przyponie 0,13 i takie miałem poczucie, że być może za grubo. Zmieniłem na 16 N20 na 0,11, ochoteczki na haczyk z białym robakiem i to już było super. Ale splątał mi się przypon, więc akurat pod ręką miałem znowu ten grubszy przypon z większym haczykiem. Mówię, założę, zobaczymy. No i nic się nie działo. Założyłem znowu ten mniejszy haczyk i od razu nastąpiło branie, więc być może ta wielkość haczyka dzisiaj ma znaczenie. Kurczę, no wygląda, że to jest większa ryba od tych poprzednich, ale ja tak gadam przy co drugiej rybie. Ciekawe, co to będzie za ryba. To już nawet tak metodą pompowania holuję, bo tak to zawsze nawijam rybę na kołowrotek. Czy rybę, plecionkę na kołowrotek jednostajnie, ale ta taka wydaje się większa. Też chyba muszę być czujny. No, taki odjazd zrobiła tam po zacięciu. Dobrze, że parę metrów udało mi się odzyskać. Muszę być czujny, że jak przy brzegu taki numer odstawi.
ryba już nawet mocniej wędkę wygina. Ciekawe, co to będzie, no. Myślę, że leż będzie, bo tak teraz dosyć stacjonarnie tak idzie. Stacjonarnie w sensie, że bez żadnego szarpania. Jest taki jednostajny opór. Ale kija wygina. Ciekawe, jakie największe tu leszcze można złowić. Wygląda na ładnego. A, jeszcze jest podczepiony. Albo się owinął za... Tak, owinął się, bo ma... Tutaj pod płetwą widzę żyłkę. Ale już taki ciemny. Ten, myślę, może mieć 5 dych. A weź pion, o właśnie. Teraz się rybka ładnie skrzyła, co? O, płotkę mam i ja. Także i płotka tutaj odwiedziła to stanowisko. Porzucałem sobie na 70 metrów. 7-8 ryb złowiłem z tamtego dystansu. Więc chyba teraz trochę dam ręką odpocząć i połowię na 50 metrze. Ale muszę tam sprawdzić, czy dno jest w porządku, więc odmierzyłem sobie 50, zarzucę parę razy i zobaczę, czy na dnie tam nic złego nie ma. Wiatr jest teraz na tyle mocny, że no będzie przeszkadzał na pewno w zarzucaniu koszyczka daleko. Więc rozwinąłem sobie wędkę do nęcenia. Zanęcę 50 metr i zobaczę, co tam się wydarzy. Ty, łabądek, bo mi siadasz na żyłkę. Bardzo się nie boją. No ale jak się schylał i wstawał, to mi na tą żyłkę i na wędkę siadał. O, jest i kolejny leszcz. Donęciłem to łowisko na 50 metrze, ale chciałem sobie dać szansę jeszcze tam dalej zobaczyć, czy coś tam jeszcze pływa. Zauważyłem obcierkę, już o niej nie wspomniałem, ale była... Widziałem, że coś tam się kręci. Nie wiem, przez moment ryba, ale chyba spadła. No nic, jeszcze dam czas. Tutaj, nie wiem, może z pół godziny to miejsce po nęceniu tak zostawię, żeby ono troszkę odpoczęło. Pierwsze 2 zarzuty tutaj na te 50 metrów były ciche, bez żadnej ryby. Miałem jakieś wskazania, ale nie zaciąłem ryby. Robaki były ruszone, a teraz po 3 minutkach nastąpiło branie, więc być może i ta bliższa linia odpali. No, tutaj mogę celniej łowić. Na start podałem zdecydowanie więcej towaru, bo wziąłem taki dosyć, może nie szklankę, ale dosyć duży koszyk do wstępnego nęcenia i podałem, nie wiem, z 15 tych koszyczków na start. Zanęty z przynętami, z kukurydzą, z dendrobenami ciętymi, z pinkami, z białymi robakami i z jokersem. Więc tak troszkę tych przynęt było w tym koszyczku. I teraz myślę, że tam na dnie taki dywanik się stworzył i te ryby będą miały fajne miejsce do żerowania. W międzyczasie cały czas podaję też przynęty w koszyczku, więc może będą te brania teraz częściej. Zobaczymy. No na tamtym wędzisku pięknie było holować te ryby, a na tym jest jeszcze lepiej, bo to jest wędzisko do 60 gramów, więc blank jest bardziej smukły, bardziej
delikatny, na mocniejsze ugięcie. No pięknie jest. Wielkość ryb taka sama jak tam, więc to się nie różni. Ten nawet większy niż te najmniejsze tamte, powiedzmy. Myślę, że ten ma ponad kilogram. Tamte ryby, tak z Andrzejem gadaliśmy, że z kolegą, który właśnie też tutaj wędkował, że jakie 800 kilo, to ten ma zdecydowanie ponad kilogram, czuję to w ręku. Albo wam jeszcze zaprezentuję tą rybkę. Co ciekawe, na haczyku były ochotki, biały robak barwiony na czerwono i te ochotki były nieruszone. Ten robak był ruszony, więc teraz chyba po prostu 2 białe robaki barwione na czerwono założę. Takie burgundowe, powiedzmy. Ciekawe, czy to spowoduje branie. Łowię koszyczkiem Hexmesh, tutaj na tej odległości 40-gramowym. No i jest kolejne fajne branie i kolejna ryba. Kręcą się te ryby, tak może nie ma co zarzut, ale fajne takie wyczekane ryby. No i mają słuszną wagę. Myślę, że jakby to zliczyć do kupy te ryby, co złowiłem, to parę ładnych kilogramów by dzisiaj było. Także jak na wiosenny rozruch, to świetne wędkowanie. A jeszcze mam nadzieję, że to łowisko się rozkręci, no bo niedawno je zanęciłem, może z 5 rzutów oddałem. A to drugi leszcz już, więc mam nadzieję, że będą jeszcze kolejne. Delikatnie zapięty. Wróciłem do też sprawdzonej przynęty, czyli 5 ochotek i biały robak barwiony na ten bordowy kolor. Dosyć szybkie branie. Zrezygnowałem z tego bliższego dystansu, bo tak niewiele się działo. Donęciłem tą miejscówkę i zarzuciłem zestaw tam dalej na 70 metrów. I w drugim zarzucie nastąpiło branie, więc mam kolejnego leszcza. Trochę dziwne, tak jakby ta krótsza odległość tak mi nie do końca wypaliła. Szybko dosyć złowiłem 2 leszcze, a później się zrobiła cisza. Nie wiem, z czego to wynika. Pokaż się, jaki ty duży jesteś. Że jak ta cała reszta 40. No, bardzo przyzwoita ryba. No, piękne te leszcze są. Jeszcze brzuszka złapiecie po zimie, to jeszcze tak nie bardzo, ale później to złapiecie brzuszka. O, piękna ryba. To ma na pewno ponad kilo. Ta ryba się skusiła na dendrobenki. Tam były 2 ochotki, ale też kawałki dendrobeny. Więc na takie coś się skusiła. Ponawiam próbę. Jedna z pierwszych wiosennych wypraw już za mną. Chciałem sobie potrenować łowienie na dużym dystansie i to się udało. Patrzę na licznik ryb, 11 leszczy, 2 płocie. Także myślę, że super wyprawa. Bardzo jestem zadowolony. Nie wiem, ile to ważyło, ale obstawiam, że pewnie około 10 kg. Więc jak najbardziej udane wyjście na ryby. Na początku ryby brały pierwszego złowiłem chyba na białe robaki, później dosyć dużo złowiłem na ochotkę z białym robakiem, a w końcówce ryby złowiłem na kawałek dendrobeny, czy tam 2 kawałki dendrobeny z ochotką.
Więc na różne przynęty, ale też te różne przynęty dodawałem do zanęty regularnie. No i dzięki temu mogłem się cieszyć fajnymi braniami, a jeszcze fajniejszymi holami. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.